Tutaj przy ulicy pani skupuje orzechy nerkowca. Przyjeżdżają ludzie, bo zbierają sobie i tak dorabiają. I teraz wyobraźcie sobie, że kilogram orzecha nerkowca, bo to jest jeszcze nie wyprażony orzech nerkowca, w takiej trującej skorupce. Koleżka mi tu powiedział... Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku. A naszym bohaterem jest Mongol z Benina, który jest niby barberem. No na Mongoła to wygląda, na potomka Chingishana. A tutaj koleżka mnie woła, ale ja czasu nie mam, bo prosto. Każdy by chciał pogadać, francuskiego brakuje, więc jak tutaj z nimi rozmawiać? Szanowni Państwo, witam w nowym odcinku. Nie pamiętam numeru odcinka, ponieważ tak grzeje w czerep w Beninie, że nie sposób zapamiętać. Moi drodzy, łapka, komentarz, no i daj Boże podanie odcinka dalej jest zawsze bardzo mile widziane na kanale, jak to daleko. A po to, moi drodzy, żeby kanał dostał wiatru w żagle i żeby sandały dostały dodatkowej energii, impetu. Ktoś by zapytał, kierowniku, jak autostop w Beninie? No to gówniano, o tyle wam powiem, słabiutko. No i nawet jak się chce transportem zorganizowanym pojechać, a mówię tutaj o takich samochodach osobowych, które zbierają ludzi, no to i tak cię zerżną jak nie wiadomo co. Witam mordo, witam serdecznie. Powtórzona tabliczka mnożenia? No, mam nadzieję. Zobaczcie. Młody chłopak, lat 12, a wąsa mu dorysowali. Niesamowite są te po prostu te billboardy, niesamowite. Witam serdecznie. Mordo, nawet nie zrobili tutaj dla autostopowicza. No czego tak krzyczycie? Witam serdecznie, kierownik z tej strony, nowy odcinek. Ruszamy. No ci moi widzowie, to powiem wam z Beninu, oni wręcz są, można powiedzieć, że czasami agresywni. Scania, nowy typ ciężarówki do przewozu towarów. A to cholera nie wiem co to jest. Ale po prostu nie wygląda mi jakby miało co najmniej 60 lat. Camion de Depende. To jakaś nazwa firmy. O mordo, żebyś ty mnie tutaj nie przejechał. Ludzie w mieście znają mnie z tego. Czekajcie, złapię. A, wypchana dosłownie po nakrętkę fura. Ludzie w mieście znają mnie z tego, że jechałem z policjantem i nie miałem kasku. I wszyscy jak idę, jak jeden Bóg krzyczą do mnie: a kasku nie miałeś kasku. Kurczę, tu czasami po prostu ludzie jadą na masce z przodu bez kasku, a jak jadą motorem, to już trzeba mieć kask. No ale dobrze, niech te zmiany od czegoś się zaczynają. Małymi krokami, to dla ich bezpieczeństwa i dla mojego bezpieczeństwa, wiadomo. Ja dzisiaj jadąc na motorze tak sobie pomyślałem: kurczę, kierowniku, tyle już w życiu jechałeś na tych motorach autostopem. Oj, elegancko. No, mordo, pipczysz i jeszcze się nie zatrzymujesz. No to już jest poniżej sandała. Tyle razy już jechałem tym autostopem na motorku, moi drodzy. I tak sobie myślę, że tylko raz w życiu wywaliłem się na hulajnodze i raz w życiu się wywaliliśmy w Afryce. To było, pamiętam, chyba w Etiopii na motorze. W buszu jak jechaliśmy, bo padało i było ślisko. To takie dwa wypadki komunikacyjne. A tak to nie. Ale bym się napił teraz mięty. Mięty bym się napił. Jak coś, to się napijcie za mnie. Dobra? O. Nie ma bata. Za kask nie ganiają, a za ten towar na dachu to nikogo nie ganiają. Wiatraki. Darmowa energia. Ale ludzie tutaj nie kumają tematu, nie kumają czaczy. Panele słoneczne też nie kumają czaczy, powiem wam. Też darmowa energia. Nie wiem czemu tego nie wykorzystują. Ale patrząc na te wiatraki tutaj takie małe, co się kręcą, to przypomina mi się film o chłopcu z Afryki, który okiełznał wiatr, coś takiego. Chłopiec, który okiełznał wiatr. Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, bo już dawno ten film oglądałem, ale jest naprawdę wart uwagi i pokazujący, jak wychodzenie poza
poza schemat jest niekiedy w atmosferze afrykańskiej niepożądane. Powiem wam, że boli mnie głowa. Boli mnie głowa i nie mogę spać. Proszę, pozdrowienia serdeczne dla pana Maleńczuka. Tutaj przy ulicy pani skupuje orzechy nerkowca. Ja stoję, łapię tu gdzie plecak. Moje stanowisko, tu stanowisko pani do roboty. Przyjeżdżają ludzie, bo zbierają sobie i tak dorabiają. I teraz wyobraźcie sobie, że kilogram orzecha nerkowca, bo to jest jeszcze nie wyprażony orzech nerkowca, w takiej trującej skorupce. Tak go nie otworzysz, nie ma opcji. See you, bro. Koleżka mi tu powiedział 300 sefa, moi drodzy, czyli dostają 2 zł za kilogram przyniesionych orzechów nerkowca. 2 zł za kilogram. Jeszcze nie gotowych do jedzenia. My kupujemy orzechy nerkowca, trzymaj się, goodbye, za minimum 50 zł kilogram w sklepie. Oni tutaj sprzedają to za 2 zł. Uwaga, 2, powtarzam, 2 zł. 2 zł. I teraz tak, tutaj sprzedają za 2 zł dla tej babki. Co tu łazi, ty? Babka sprzedaje komuś dalej za 3 zł. Ktoś dalej sprzedaje komuś, załóżmy, za 5 zł. Kto importuje do Europy. Przylatują, te przypływają, nie przylatują. Te orzechy nerkowca do Europy. Załóżmy, że ktoś je kupuje za 6 zł. Kupuje hurtowo, więc za 6 zł załóżmy. I później obrobi tam, posoli, wypraży. To zysku ma... Dobra, dajmy na to, że zysku ma 30 zł na kilogramie. Mózg rozbity. Czy to brzmi jak dobry biznes? Ja może przestanę podróżować, w końcu zajmę się sprowadzaniem orzechów nerkowca. Wy będziecie kupować, ja będę sprowadzał z Afryki. Posolone, eleganckie. 30 zł na kilogramie będę robić. I elegancko będzie się kręciło. Przynajmniej świeże będziecie jeść, wiadomo skąd. A tak to nie wiadomo skąd one idą. Jak długo są na tankowcu, czy w innym kontenerze. Jak długo płyną, jak długo leżą. U kierownika to by była pewna piłka. Ej, ale tak bez ściemy. Ja już tutaj ponad godzinę sterczę i nie podoba mi się to. Ale nie ma za bardzo żadnego ruchu. Dobra, będę łapać taksówkę. Zapłacę za te 20 kilometrów tak jak lokalny. Miejmy nadzieję. Koloru skóry nie zmienia. Jadę, szefie. Jadę, szefie, łapie mi. Pomyślcie, ile razy więcej mi krzyknął teraz mordula. Powiedziałem, jak będą oszukiwać, to nie jadę z mordami. Dawaj mordula. Krzyknął mi 2 razy więcej. Za 20 km. No ja pierdzielę. I ja wiecie jak robię? Jak już stoję godzinę, jak mi krzyczy 2 razy więcej, to wywalone. Mówię, tak o, znak krzyża na typierowie i wychodzę. Nie negocjuję, bo już mi się nie chce. Dobra, wylądowałem już na autostopie, złapałem takiego Benijczyka, podwiózł mnie i na takiej grupie podróżniczej dostałem info, że tutaj jest Centre Pastoral Audiovisual. Kurczę, dziwnie to brzmi, bo to brzmi jak pastoralne jakieś centrum nagrywania filmów, ale tutaj ponoć jest całkiem spoko miejscówka na nocleg za jakieś 30-40 zł, więc to mnie przyciągnęło, bo bardzo blisko też mojej wylotówki do znajomego Jakuba, więc idę działać. Dzisiaj poszło, powiedziałbym, znakomicie. Zobaczcie, gdzie trafiłem. Znalazłem taką miejscówkę, bo dostałem namiar od takiego Francuza. I wyobraźcie sobie, że wynająłem tą miejscówkę za 12 zł.
No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. To się nazywa fachowo dormem. Miałem mieć za 8 zł, ale chłopaki mnie wsadzili do tego za 12. Czuję, że po prostu chcieli mnie wsadzić do droższego trochę. Powiedzieli, że na ten jest zajęty. Ale wątpię, bo to jest taki wielki ośrodek katolicki. Taki połączony z Czerwonym Krzyżem. Jutro wam opowiem. Ale dzisiaj jeszcze wam przed spaniem, póki skończę, chcę pokazać ten dorm. Dobra. Wybrałem łóżko przy samym oknie. Tu jest moskitiera, ale tam na górze nie ma moskitiery, więc będę musiał się repelentem posmarować. Łóżko zwykłe, naprawdę powiem szczerze, nie ma szału, ale też nie ma tragedii. Podzielone to jest na takie małe pokoiki. Po każdej stronie są 3 pokoiki, nie, 4 pokoiki w sumie. No i każdy pokoik jest wyposażony w małą szafeczkę, łóżko i kontakt, co jest bardzo ważne. Ogólnie można sobie spokojnie podładować wszystko. No i te materace są różne. Rzecz jasna, też dostajesz pościel w cenie, więc nie musisz się martwić w sumie o higienę. Nie jest tak źle. W cenie masz też prysznic i toaletę, która jest tam po lewej stronie. Ktoś by zapytał, kierowniku, ale kurczę, słabe warunki i w ogóle. Zapamiętajcie, z waszego punktu widzenia, jak jesteście po tamtej stronie, to wydaje się, że można by było lepiej. Ale uwierzcie mi, kiedy podróżujesz po Afryce, nigdy nie wiesz, gdzie będzie nocleg. Jaki będzie nocleg? Nie wiesz, czy ten nocleg będzie akurat na twojej drodze. I wyobraźcie sobie, że znalezienie noclegu, dlatego jeżdżę z namiotem. Bo jeżeli ktoś nie jeździ z namiotem, to jest ograniczony tylko i wyłącznie praktycznie do większych miast. Tułając się od wioski do wioski, poza szlakiem, poza główną drogą, jestem niezależny w pełni, bo zawsze mogę spać w namiocie. Ale czasami mogę spać bardziej luksusowo, czyli tak jak teraz. I proszę, nalegam, nie mówcie, że można by było lepiej, bo lepiej faktycznie można by było, ale kosztowałoby to 10 razy tyle i trzeba by było z 10 km albo 15 butować do tyłu, żeby dojść do tego hoteliku, który jest hen daleko. I pytanie, czy to się opłaca? Może się opłaca dla kogoś. Mi osobiście się nie opłaca, bo nie lubię butować z 15 km dalej i jeszcze zapłacić 10 razy tyle i wiecie, i później na drugi dzień znowu butować, bo muszę nadrabiać, czyli 30 km. Oczywiście nie zawsze jest tak, czasami jest bliżej, dalej, ale szukanie i znajdowanie noclegów to jest naprawdę niezła gierka. Tymczasem dobrej nocy, ja idę umyć pachę, wziąć konkretny prysznic i co? I słyszymy się dosłownie za 2 sekundki. Dzień dobry. Nowy dzień. Nowe materiały. Nowe przygody, nowi ludzie, nowe emocje. I właśnie, tutaj chciałbym się o emocjach trochę wypowiedzieć, bo dzisiaj jest pierwszy dzień od początku tego projektu, czyli od Wybrzeża Kości Słoniowej, Wybrzeże, Ghana, Togo, Benin, końcówka Beninu już, tak jak tutaj jesteśmy, to powiem wam, że pierwszy raz mi się dzisiaj po prostu nie chce. Nie chce mi się, taki czuję trochę bezsens. Posiedziałbym w jakimś klimatyzowanym miejscu, pooglądał jakiś dobry film i pił kakao. I tyle. Naprawdę, dzisiaj mi się nie chce. Myślę, że jak wyjdę na drogę, to dostanę taki zastrzyk energii i to przejdzie. Ale faktycznie miejsce, w którym jestem, nie sprzyja kreatywności, nie sprzyja odpoczynkowi i to się wszystko tak kumuluje. No więc to tak od zaplecza. Tak szczerze, od zaplecza. A teraz z takich zabawnych rzeczy. Robię sobie fotę, patrzę na głowę, przybliżam. Patrzę, a gość mi zostawił grzywkę po tej stronie albo po tej stronie, czaicie? Zostawił mi grzywkę. Wygolił do skóry z przodu, a tutaj zostawił tak z włosem jeszcze. Przyznam szczerze, że nie byłem gotowy na tego typu usługę, ale ktoś może powiedzieć: kierowniku, 4 zł zapłaciłeś, to nie wymagaj.
No ale tutaj wszyscy płacą 4 zł i wszyscy wymagają, to jak ja mogę nie wymagać? No i nie wiem, czy to teraz poprawi, czy sandałem poprawi, czy może, nie wiem, palcem przeciągnąć odleci. W każdym razie biorę to na klatę, no i rozpoczynam nowy styl z grzywką. Łysy z grzywką, kierownik z grzywką i bez grzywki. Poduszka, powiedziałbym, troszkę brudna, troszkę bardzo brudna. Teraz sprawdzam, czy nic nie zostawiłem, bo to zawsze jest najbardziej kłopotliwe, kiedy masz w podróży bardzo mało rzeczy i coś zgubisz. To jest ten ośrodek za dnia, ogromny. Słuchajcie, jest to ogromny. Ja tymczasem zostawiam klucze i udaję się w kierunku mojego kolegi. Mam 87 km do Jakuba, który spędził w Beninie kawał życia. Kawał życia. Sam nie wiem, jak do niego trafiłem. W każdym razie wiecie, że na kanale ogólnie są pokazywane sylwetki ludzi. Nieoczywiste sylwetki ludzi. Hello, bro. Co oni tacy w ogóle, wiecie, zamknięci? Niektórzy jak zobaczą kamerę, to po prostu paraliżuje ich, jak nie wiadomo co. Po co? To tu nic złego. Na skróty idę, bo ja tutaj znam już ten cały kompleks. Wyobraźcie sobie, że jedzonko kosztuje 17 zł. Tutaj, w tej restauracji. Dla białego, dla turysty. Ale równie dobrze takie samo jedzonko można zjeść za 4 zł. Tylko trzeba wyjść z tego miejsca i podejść kawałek na ulicę. I jak ktoś nie wie, no to niestety będzie przepłacał. Na dobry początek dnia herbatka zielona od naszych kolegów Chińczyków, która w Afryce jest naprawdę powszechna. W tej części Afryki Zachodniej nie jest aż tak popularna, ale jest do zdobycia. Więc mam w plecaku i co jakiś czas po prostu sobie piję. Tutaj koleżkę poznałem takiego, sobie rozmawiamy troszkę. Podkreślam słowo troszkę. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, jak się nazywa miejscowość Parakou, a tak się nazywa to miejsce, w którym spałem. Po tylu latach podróżowania po Afryce i ogólnie po różnych częściach świata, to w Afryce nie mogę się przyzwyczaić, wiecie do czego? Do jednej kwestii, mianowicie wydawaniu reszty. Bo to zawsze jakoś tak dziwnie trwa. No ja z reguły jestem nauczony i wy pewnie również, że kiedy płacicie, to oczekujecie, że zostanie wręcz natychmiastowo wypłacona reszta. A tutaj tak, tu pójdzie, tam pójdzie, no przyjdzie za 15 minut, obkręci się, powie, że jednak pieniędzy nie ma, tu się przejdzie, tu tam się przejdzie, mija pół godziny, ty siedzisz po prostu i czekasz na resztę i finalnie, kurczę, masz wrażenie, że chcą, żebyś zapomniał. Melduję, że po wypiciu zielonej herbaty z rana i zjedzeniu talerza ryżu plus takiej świeżo uwędzonej ryby, humor mi się poprawił. Jak wiadomo, dobry napitek i dobre jadło uleczy twe ciało i ducha również. Kierowniku, ale w mieście nikt ci się nie zatrzyma. Kierowniku, nie łap tutaj stopa, bo się nie uda. Komu się nie uda, temu się nie uda. Ale kierownikowi udać się musi. A co ja będę 7 km na wylotówkę leciał, jak jest droga prosta? Proszę bardzo, łapiemy tego tira. No dodali. Powiem wam, że jeszcze nie zdarzyło mi się w tej podróży, nawet z Haneczką jeszcze, złapać żadnego tira. Czy oni się boją? Tego nie wiem. O, jest potencjał, jest ogromny potencjał. Endali. Ale jaja. Dawaj no, to tylko kamera, to nie jest jakiś skalpel. Powiem wam, że cieszę się na spotkanie z Jakubem, z naszym rodakiem, bo jest jedno wielkie bo. Ja będąc w Beninie przez lat 2 nigdy nie zobaczę i nie doświadczę tyle, co Jakub przez lat 8. Jego spostrzeżenia będą, moi drodzy, na wagę spostrzeżenia dotyczące kultury, tradycji, życia, zmian, problemów, marzeń lokalnych są na wagę złota. I wy to wiecie. Jak na kierownika przystało, źle się stanęło.
Koleżka mnie podwiózł tą Toyotką. To jest moja wylotówka. Proszę. I pojedzie. Zobaczcie, jakie ładne barany. Posła? Patrzcie, jakie ładne barany. Kurczę, to jest trochę... To nie jest przypadkiem koza anglo-nubijska? Zobaczcie, jaki piękny baran. Ale ładne. Ciekawe, ile kosztują. Jednego to bym wziął. I żebyście nie pomylili, że ta torba, to w niej mleko jest. To wszystko, moi drodzy, są mężczyźni z takimi wielkimi torbami. Owce! To są owce, to nie są kozy. Mordula, wstawaj. Taka koza, przepraszam, owca kosztuje tutaj 700 zł. Mówię o tych dużych samcach, których pokazałem wam wcześniej. Te, które miały wory z tyłu na tylnym zderzaku. Pytam szeryfa, jaka cena? A szeryf do mnie w pierwszej kolejności wyskakuje i mówi tak: jak ty, mordo, nie będziesz chciał kupić tych baranów, to ja ci ceny nie powiem. A ja mówię, że no nie będę chciał kupić, bo no nie mam gdzie wsadzić takiego barana. On mówi, no to ci nie powiem. No powiem wam, że taka była gierka troszkę, gierka handlowa. Dla zainteresowanych mniej więcej w tym kierunku, 100 km w tym kierunku jest już granica z Nigerią. Taksubę łapie. Taksubę łapie. O, Pepsi pojechała. Jest taksuba. Endali! Mordo. Dzisiaj nawet jak się chce złapać taksubę, to ciężko. Dobra, łapię tamtego wariata wyładowanego po brzegi. Ale niestety się nie udało, skręcił. Idzie teraz szef osiedla. Może ktoś wyłapać sandał. Albo ja, albo on. Tego jeszcze nie wiemy. Bonjour, bonsoir. Ça va? Mordę. Hop. Tutaj, ta. Nie. O, jakie okulary fajne. O, można sobie popatrzeć tutaj z szefa. Fajne. Plecaczek, biedny plecaczek. Co my tu mamy? Jakieś gąbki mamy. Co tutaj? Witam serdecznie. Opa. Bonjour. No i pojechali, no. Ktoś zapyta, kierowniku, czemu transport zorganizowany teraz tak szybko? A z prostej przyczyny. No bo koleżka na mnie czeka, a chcę spędzić trochę więcej czasu z koleżką. No i jadę. Ale ten koleżka obok mnie pije sobie wodę zmieszaną z sokiem z ananasa. No mistrzostwo świata, do tego jeszcze zmrożona. Bajka. Tylko pytanie, gdzie kupić? Nie wiadomo gdzie. Powiem wam szczerze, że przejechanie Afryki takim transportem zorganizowanym z mojego punktu widzenia jest praktycznie niemożliwe. Komfort i poziom bezpieczeństwa są bardzo na niskim poziomie i nigdy nikomu bym tego nie rekomendował. Geppetto w kapeluszu z przodu siedzi. Otworzyłbym wam, pokazał, jak wygląda bramka na autostradzie afrykańskiej, benijskiej, bo jest tutaj właśnie, jesteśmy na bramce. Trzeba zapłacić za przejazd, ale niestety okno to się otwierało najprawdopodobniej w 74 ostatni raz. Pyk, czerwono-biały badyl poszedł do góry. No, szefowa się wwaliła. Jesteśmy w Endeli, 20 km od naszego ziomka. Jeszcze musimy się troszkę, powiedziałbym, natężyć i w prawo uderzyć. W prawo już idzie prościutko droga na granicę z Nigerią. Witam serdecznie. Koleżanki z podstawówki nie zdały testu gimnazjalnego. Takie życie. Idę się napić czegoś zimnego, gazowanego. Oh yeah! Malanville, Kandi, Niger. W tamtą stronę Burkina Faso. Niki, Hakandu, Nigeria.
Moi drodzy, napiłem się napoju gazowanego o smaku owoców egzotycznych. Wypiłem sobie jogurcik i jestem przeszczęśliwy. Kończymy ten odcinek z prostej przyczyny, ponieważ kolejny odcinek będzie już z naszym koleżką Jakubem i nie chciałbym mieszać po prostu wątków. Do koleżki Jakuba, jak wcześniej wspomniałem, mam jeszcze 28 km i za 28 km sobie będę pić herbatkę z naszym rodakiem. A nowy odcinek, który pojawi się na kanale za dni kilka, może 2, może 1, może 3, może 5, w zależności czy uda się go zmontować i w zależności od tego, czy będzie internet, żeby go wrzucić. Moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z Beninu, z północnej części kraju. Upraszam się o łapeczkę, komentarz i podanie odcinka na Messengerze, bądź na WhatsAppie, bądź innym komunikatorze do znajomych. Z dobrym słowem na zasadzie kierownika musisz obejrzeć dzisiaj. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Proszę podrapać czarki i pulpety, moi drodzy. Czołem!